Witam Was. Stosunki między Żydami i Polakami, stosunki między żydowskim państwem, Izraelem i Polakami, Polską, mówiąc o międzypaństwowych stosunkach i też relacje między Polakami i Żydami w diasporze są niezwyczajne z różnych punktów widzenia. Historia mamy wspólną. Żydzi żyli na polskich ziemiach 800 lat, może 900 lat. Od XVI wieku to był ważne centrum narodu żydowskiego. Zwracając się do historiozofii profesora Salobarona, słynny naukowiec, który się urodził w Tarnowie, wyjechał do Stanów i był jednym z najważniejszych historyków żydowskiej historii na świecie, albo do modelu naukowego i do historiozofii Szymona Dubnowa, pochodzącego z Litwy, który został zamordowany podczas zagłady. Cały naród żydowski, prawie mniej więcej 1900 lat, żył dookoła takich naturalnych, ja bym powiedział, geograficznych, historycznych, religijnych, społecznych centrum. Co to znaczy centrum? Wielu Żydów, bardzo intensywne życie żydowskie, permanentne, stabilne, dość stabilne, bo Żydzi wędrując jednak były też narodem wędrowców, tak? Ale stabilne, który tworzy coś specjalnego i w jakimśkolwiek wieku, czasie najważniejszego dla pozostałości żydowskiej, dla egzystencji żydowskiej, dla teraźniejszości i dla przyszłości na tle przeszłości. Więc Polska była najważniejszym centrum narodu żydowskiego w całej historii żydowskiej. I to ma ogromne znaczenie. Statystycznie w roku 1939, przed II wojną światową, przed zagładą, 3,5 miliona Żydów żyli na polskich ziemiach. Jeszcze mniej więcej 1,5 miliona Żydów pochodzących z Polski, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte pokolenie, na całym globie. W Stanach już było 1 milion, w Kanadzie, w Południowej Ameryce, w Centralnej Ameryce, w Południowej Afryce, w Australii, w Nowej Zelandii, no, na całych europejskich ziemiach. Gdzie nie? Wszędzie. Może nawet w Islandii. To znaczy, to był mniej więcej 25–30% narodu żydowskiego. A niestety przez 6 lat całe życie żydowskie, przeważnie na polskich ziemiach, skończyło się. Więc to jest historia związana z bardzo ciekawą, ważną przeszłością i związana z okropną tragedią. Więc w cieniu tej przeszłości i w cieniu bardzo złych stosunków dyplomatycznych po wojnie, większość czasu, nie cały czas, my próbujemy w ostatnim pokoleniu wolności polskiej, w pokoleniu III Rzeczypospolitej, jakośkolwiek odnowić to życie, odnowić te stosunki, rozszerzyć mosty, zbudować mosty. Z brzegu niesamowitej historii i tragedii do brzegu nowego świata. W tym kontekście na plecach młodzieży
leży cała przyszłość naszych stosunków. I przeszłość, i pamięć. Więc życzę wam, żeby to spotkanie, te konferencje, te dialogi trwały długi czas. Ja jestem dzieckiem Holokaustu. Za niedalekiej przyszłości nie będzie nas. Wszystko będzie, cała pamięć, polityka pamięci, dusza pamięci będzie w waszych rękach i w waszych sercach. Jak wygląda życie ze świadomością, że jest pan jako jedną z niewielu osób, którym dane było przeżyć zagładę? Jak wygląda nasze życie? Różnie. Nie ma na tą kolektywną odpowiedź. Typową, stereotypową. Bo każda typowa staje się stereotypową. I każda typowa, kolektywna staje się mitem. A mit się oddala od prawdy. Więc każdy człowiek, żyjąc w cieniu osobistego doświadczenia, to ma na niego inny wpływ. Przeważnie smutny. Są ludzie, że mając jakąś siłę duchową, próbują całe życie od dzieciństwa jakoś odnowić swoje prywatne życie i wrócić do siebie i do społeczeństwa, działając w różnych polach działań. Są tacy, że im się nie udało. I od dzieciństwa, czy od tego czasu, w którym zostali wyzwoleni jakośkolwiek, żyją dzień i noc, będąc utopione w pamięci. Ja szczerze powiem, może miałem jakiśkolwiek w tym nieszczęściu jakieś osobiste szczęście. Pierwsza sprawa, że zostaliśmy razem z moją rodziną uratowani. To żyliśmy z wdzięcznością do tych ratujących nas, tych rodzin w Borysławiu, dzisiejsza Ukraina, zapadna Ukraina, przed wojną Polska. Może miałem też jakieś szczęście, że to było w dzieciństwie, także do dzisiejszego czasu. 70 lat. W sierpniu, 14 sierpnia 2014 rok będzie się osobista uroczystość naszej rodziny i Żydów z Borysławia, z Drobycza, z Truskawice, z tych okolic, że armia radziecka nas wyzwoliła. No to jest długi czas i miałem w tym czasie tyle doświadczeń, dobrych, złych. No i będąc dość aktywny w życiu prywatnym, akademicznym, politycznym, literaturnym, służąc na różnych służbach wyzwaniowych, tak bym powiedział, to ja się nie wyleczyłem z tej pamięci. Ale będąc tak zajęty, to te pamięci wracają przeważnie asocjatywnie albo w snach. A co do snów, rozmawiając, czytając te życiorysy moich sióstr i braci ocalonych Holokaustu, mamy bardzo przykre nocy. To wszystko wraca. Teraz politycznie to jest ciekawa sprawa. Są tacy, że po tym wszystkim doszli do wniosku, że naród żydowski musi być silny, że Izrael musi być mocarstwem, że nikt nam nigdy nie pomoże więcej, że możemy sobie liczyć tylko
no ja mówię, liczyć sobie tylko sami za siebie wziąć tą totalną odpowiedzialność na nasze prywatne życie, kolektywne życie, narodowe życie, państwowe życie na naszych ramionach. Tylko my. Cały świat jest naszym wrogiem. Są tacy, że jednak są związani z tym kulturalnym światem powojennym. Jeszcze mają jakieś poczucia związane z Europą, bardzo głębokie, judochrześcijańskie poczucia, że żyją w lepszym świecie, czują, że to jest lepszy świat i żyją z nadzieją na jeszcze lepszy świat. Także to się rozdziela. Ja na przykład moje życie mniej więcej z punktu widzenia politycznego to zawsze jakoś na stronie socjaldemokratycznej, z głęboką wiarą, że dobrem można zdobyć też lepszą przyszłość, chociaż że byłem pewien, że bez silnego państwa nie damy sobie rady. Ale mając taką siłę, powinniśmy być dość odważni na przykład na bolesną z punktu widzenia terytorialnego i tak dalej, bolesnego kompromisu co do przyszłości, co do stosunków z Palestyńczykami. A miałem przyjacielów bliskich, którzy myśleli o wielkim Izraelu i tak dalej. Także to wygląda różnie, bardzo indywidualnie. Ale smut, tęsknota do naszych rodzin, których już nie ma, jest wspólna. Istnieje cały czas. Jak doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na Pana decyzje podejmowane już w dorosłym życiu? Myślę tutaj o wyborach życiowych, kontaktach z ludźmi, czy decyzjach zawodowych? Ja czasami myślałem, że marząc o polityce, o stanowisku politycznym, zaczęło się u mnie w dzieciństwie. I że to pochodzi właśnie, to jest ten dramatyczny wpływ zagłady. Będąc w tej schowane w podwójnej ścianie, będąc schowane w ciemności, w kanałach, w piwnicy, żyjąc z szczurami, z wszami, będąc cały czas głodny, żyjąc w strachu, czując, że już cała rodzina, że mordują nas wszystkich i że czekając na nasz koniec, to czułem jednak, że polityczna siła, liderzy polityczni mają wpływ na całe nasze życie. Ci, że prowadzą świat z wszystkich stron. Ale myśląc dalej, ja wiem, że mój tato kochany, Meir, świętej pamięci, zawsze się ciekawił polityką. Myśmy mieli sklep ogólnospożywczy w Bolesławiu, ale tato wieczorami, książki, radio. Mój tato mieliśmy jeden z pierwszych aparatów w Bolesławiu, a mój tato był radioaktywny cały czas. Ja pamiętam, leżąc u nich w sypialni, będąc małym dzieckiem, te wiadomości, nowości, a mama mówiła: Meir, zostaw to, ja chcę słyszeć teraz Paul Robsona, mamy teraz koncert z Jan Kipurą. On powiedział: o nie, to się umawiali, pół godziny tato, pół godziny mama, pół godziny. Znaczy ta moja polityczność, tak, pochodzi, prawda, to są geny rodzinne. Mój brat, kochany Aaron, doktor Aaron, dla mnie Lonek, że niech żyje do 100 lat, on się też ciekawił bardzo polityką. Jako młody człowiek był bardzo taki, intensywnie był związany z politycznym życiem w Izraelu i tak dalej. Ale ja wiem, to poczucie, że warto zmienić, używając politykę jako najefektywniejsze narzędzie do zmian jednak, i warto zrobić wszystko na pokój, to od dzieciństwa. Zawsze jakoś byłem antyrasistowski,
Walczyłem przeciwko ksenofobii, przeciwko antysemityzmie, rasizmie. Od dzieciństwa, ja pamiętam, pisałem wiersze, będąc dzieckiem, używając różne hasła Starego Testamentu, z Tanachu. Wow, taki prorocki wiersz. To dzisiaj wygląda banalne, śmieszne trochę, ale jednak prawie całe życie byłem związany z tą sprawą. Prawdopodobnie to jest ten największy wpływ. No i litość. Jak widzę biednego dziecka, czy niepełnosprawnego, czy coś takiego, ja wiem, zawsze chcemy się płakać. To mniej więcej. W 1995 roku został pan laureatem nagrody za tolerancję przyznanej przez Ruch Piękny Izrael. Czy może pan zareklamować młodym ludziom tolerancję jako wartość? Czy uważa pan społeczeństwo polskie za społeczeństwo tolerancyjne? Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo polskie, społeczeństwo izraelskie. Każdy ma inną naturę, inne geny, inną rodzinę, inne wychowanie, inną szkołę, inne serce. Można powiedzieć coś ogólnego, ale to będzie na granicy kliszei albo mitu. A ja się oddalam od tych spraw. Są ludzi, którzy mają w duszy taką naturalną tolerancję. Są ludzie, że im nie przeszkadza inny. Inny to może być kobieta, inny to może być w innym kolorze, inny to może być biedniejszy, inny to może być niepełnosprawny, inny. Nie przeszkadza im. Odwrotnie. To są ludzi, ja bym powiedział, internacjonalnie, kosmopolitycznie ludzcy ludzi. Tak jak mamy w Izraelu i tak jak mamy w Polsce i tak jak mamy nawet w Niemczech prawdopodobnie. Niech mi pan wybaczy, że ja użyłem to słowo prawdopodobnie, bo ja myślę, że w Niemczech po wojnie tworzy się dalszym ciągiem nowe pokolenie, bardzo liberalne. Właśnie z poczuciem odpowiedzialności. Nie kryminalnej, bo oni niczego złego nie zrobili, ale odpowiedzialności historycznej, moralnej. I to ich doprowadza albo intelektualnie, albo duchowo, albo tą i tą drogą do jakiegoś wyzwania tworzyć inne życie. Wewnętrzne i zewnętrzne. Więc nie ma typowego Polaka. Ja wiem, ja będąc w Polsce pierwsze miesiące tutaj na służbie ambasadorskiej zauważyłem, że w różnych czasopismach, tygodnikach, gazetach, dziennikach, jak mówią o Żydzie, to przeważnie taki z pejsami, z brodą. I na początku myślałem, że to jest honor do mego narodu. Ale potem czułem, że to jest stereotypowy Żyd, taki, ja wiem, przepraszam, Żydek. I raz to mi po prostu zdenerwowało. Okropnie. Jakiśkolwiek mieszkaniec, obywatel Polski, tam w Bytomie czy gdzieś na Śląsku, ja wtedy byłem na wizycie taką, bo ja będąc ambasadorem, nie siedziałem w Warszawie, ja się spotykałem z polskim narodem. Ja się spotykałem z Żydami nieistniejącymi na cmentarzach. Ja przyjechałem do Polski na służbę nie tak dyplomatyczną. Działałem jako dyplomat. Miałem wielkie osiągnięcia. Różne. Może większe niż nawet wiedzą o tym. W sprawach, o których się nawet nie mówi. Ale poświęciłem się do pamięci. To był dla mnie powrót do straconego dzieciństwa i do moich nieżyjących. Moich, do wszystkich Żydów. No i ujawia się tam jakiś dziennik i tam jest ogromna fotografia taka, zdjęcie jakiegoś, nie wiem jak on się nazywał, i dodali mu pejsy. On coś handlował, jakaś afera finansowa,
No i powiedział, że on jest Żydem i chciał szybko wyjechać do Izraela, używając Izraela jako schronienie takie. Ja wtedy napisałem ręcznie list do redakcji, w tym samym dniu, jak wygląda Żyd. Tak? Powiedziałem, no, Żyd wygląda jak Freud, jak Albert Einstein, jak Jan Kiepura, jak Słomiński, jak Arthur Rubinstein, jak Julian Tuwim, jak Bruno Schulz, jak Elizabeth Taylor, jak Henry Kissinger, jak Heinrich Heine, jak Marx, jak Trocki, Freud już powiedziałem, jak Kirk Douglas, jak Warren Beatty, no taka setka. Między nimi 25 nobelistów i tak dalej. I Żyd wygląda też jak ja. Koniec. To był jeden z najlepszych moich artykułów. Oni od razu, już używając mój list, nadali to na pierwszą stronę. Muszę powiedzieć i prosili o wybaczenie, redaktor. Znaczy to fajnie. To fajnie, że on czuł, że popełnił błąd. Tak? Więc dlaczego, do czego zmierzam? Stereotypy nas niszczą. W każdej sprawie. Niszczą nas. Jak wygląda Polak? Różnie. Jak Chopin, jak Wałęsa, jak ta aktorka słynna Kim Nowak, no i jak Brzeziński, jak Marie Curie, jak każdy z nas, z was, ok? Więc ja bym, mówiąc do młodzieży specjalnie, nie tylko do młodzieży, to jest związane z tolerancją. Tolerancja naturalna pięknie, ale jeśli nie ma czegoś takiego, cały system edukacyjny, od przedszkola, od dzieciństwa aż do najwyższego uniwersytetu, najsłynniejszego, najważniejszego, powinny być poświęcone do rozwoju tolerancji, do ludzkości po prostu. Ja, będąc na moim Uniwersytecie Warszawskim, na którym jestem dyrektorem Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem, pracuję razem z moją zastępcą, z panią dr Kosewską, my właśnie zajmujemy się tymi sprawami. Właśnie w kontekście izraelsko-polskim, żydowsko-polskim, ja bym powiedział, w cieniu pamięci, ale z nadzieją na lepszą przyszłość. Tolerancja nam jest potrzebna wewnętrznie. To nie tylko gest. To jest coś wewnętrznego. Ja, kiedy byłem na takiej uroczystości na Warszawskim Uniwersytecie, zdobyłem nagrodę, ja wiem, doktora honoris causa. W mojej przemowie ja mówiłem o tym, że my wszyscy powinniśmy się czuć na tym świecie. Co do wartości ludzkich, jak tolerancja i tak dalej, jak dobrość, jak mrówki. Tak, będąc pracownikami tolerancji. Na uniwersytetach też. Bo czasami na uniwersytetach są profesorzy, że pozwalają sobie doprowadzić do jakiejś hierarchii, tak, mówiąc o demokratycznych systemach, ale zachowując się do studentów czy do pracowników jak dyktatorzy, bo tam uniwersytet jest samodzielny. Także mówiąc o tolerancji, ja mówię o wszystkich polach działań. Wewnętrznej i zewnętrznej. Jakie wartości stara się pan przekazać swoim wnukom oraz czytelnikom swoich książek? Ja mam wnuczkę. Sira kochana. Ona nie potrzebuje mnie. Ona ma fantastycznych rodziców, którzy ją wychowali fantastycznie, mniej więcej w tym samym kierunku. A ja może wychowałam moją córkę właśnie, matkę mojej wnuczki w tym kierunku. To są u nas rodzinne zwyczaje. Mój brat też. Mój brat pracuje całe życie w sprawach pojednania między narodami. I z całym sercem, z całą energią, on jest starszy ode mnie.
Mój brat, doktor Aaron Weiss, Lonek, mój kochany Lonek, historyk, jego małżonka. Może to jest rodzinna patologia nasza. Ja wiem, prawdopodobnie. Czy popiera Pan dążenia różnych narodów do niepodległości i całkowitej wolności, nawet jeżeli zagraża to bezpieczeństwu całego kraju i może skończyć się rozlewem krwi i śmiercią wielu ludzi, tak jak obserwowaliśmy to niedawno w Egipcie czy ostatnio w Ukrainie? W Ukrainie to jeszcze nie doszło do takiej krwawej sytuacji. W Egipcie jakiś czas, w Syrii niestety gorsza sytuacja. Ale to jest problem może ogólniejszy. Co jest ważniejsze? Niepodległość państwa, suwerenność państwowa, czy wolność ludzi? I to jest okropny konflikt, że nie zawsze można go rozwiązać, bo doświadczenie jest przykre. Na przykład, jeśli Stany Zjednoczone postanowili na tle takim czy innym doprowadzić do wolności narodu w Iraku, po jednej dekadzie już wiemy dokładnie, że nie ma narodu irackiego, jedna sprawa, że to państwo jest jakieś sztuczne i nie można być cały czas strażnikiem, bo w sytuacji terrorystycznej będzie za dużo ofiar, jest za dużo ofiar i nawet naród amerykański nie może już sobie na to pozwolić, po Korei, po Wietnamie i tak dalej. Więc to są nierozwiązane sprawy, niestety. Pana życie zostało naznaczone piętnem zagłady. Natomiast my dzisiaj żyjemy w zupełnie innej sytuacji. Nie żyjemy już w niewoli, ukryciu, strachu. I ten stan pokoju jest dla nas właściwie stanem permanentnym. Ale czy tak będzie zawsze? Czy uważa Pan, że sytuacja na świecie może doprowadzić jeszcze do wojny światowej? No, my wracamy. To jest bardzo ważne pytanie. Odpowiedź jest na granicy ryzyka. Powiem Panu dlaczego. Znaczy, wracajmy do tego hasła ważnego never again. Lo od po hebrajsku. Nigdy nie więcej. Nicht mehr i tak dalej. Czy tak było? Już po wojnie II światowej mieliśmy Kambodię, mieliśmy Ruandę, mieliśmy Jugosławię, mieliśmy faszystowskie, okropne reżimy w południowej Ameryce, w centralnej Ameryce, w Ugandzie. Nie wiem. No, to zależy, jak się rozwinie gospodarka światowa, co będzie z głodem, co będzie z demografią chińską, jak to będzie wyglądało. To są sprawy wartości. Jaki wpływ w przyszłości będzie miała religia i jaka religia będzie miała jaki wpływ? Bo na przykład ekstremizm, fundamentalizm muzułmański w ostatnich 2-3 dekadach ma właśnie wpływ, nie wszędzie, ma wpływ krwawy niestety. A religia katolicka przeważnie w świetle, nie w cieniu ideałów Jana Pawła II wygląda całkiem inaczej. Jest bardzo pokojowa, bardzo tolerantna. Więc ja nie mam odpowiedzi. Ja mam takich znaków pytania. Uważa Pan za właściwe kształcenie młodzieży przez zapoznawanie jej bardzo brutalnymi opisami, historiami wojennymi, na przykład takimi jak przedstawia Ida Fink? Czy to doprowadza do strachu? Nie. To nie było niemożliwe, żeby taka litera się nie ujawiła.
I nie było możliwe, żeby takie filmy się nie ujawiły. Czy takie dramaty, czy taka muzyka, wracając od Teodoraki z jego symfonii a Mauthausen na przykład. Czy takie wiersze. Po takim zdarzeniu tylko 60-70 lat temu Europa stała się jeziorem zamrożonej krwi żydowskiej i krwi jeszcze 50-60 tysięcy ludzi, między innymi sami Niemcy, gdzie systematycznie wykonali wyrok śmierci na naród żydowski, gdzie zwyczajny człowiek, mając oczy, ręki, nogi, mózg, serce, wszystko, mając małżonkę i córeczkę, siedział sobie rano z córeczką i pomagał jej złożyć swoje piękne warkocze, mówiąc do niej po niemiecku. Wychodzi o 8 rano do pracy, mieszkając w wyremontowanym mieszkaniu w Oświęcimie, wchodzi do Auschwitz i w jednej aż do wieczora pali osobiście, ja wiem, 1000 dzieci i wraca do domu. Nakłada sobie płytkę Beethovena czy Mozarta, kocha się swoją małżonką i wraca do pracy. Tak? Więc to było niemożliwe nie opisać tego. Co dalej? To się jednak zmienia. Trochę. Ale tak było. Ale ja jednak myślę sobie, że nałożyć na plecach młodzieży tą całą tragedię dokładnie w danach, dzień po dniu, to może doprowadzić do inflacji wartości pamięci. Bo już ta młodzież nie ma siły na to, chce żyć. To musi być bardzo mądre, bardzo umiarkowane i w innym sposobie napisane. Tak to będzie, to jest proces. To będzie taka metamorfoza do pamięci w innym sposobie. Ale pamięć będzie wieczna. Proszę pana, panie redaktorze, po jednym poczuciu niesprawiedliwości, ja wracam do Jezusa Chrystusa, stworzyła się religia światowa. Tak? Po zagładzie prawdopodobnie trzeba było stworzyć 6 milionów takich religii. Ta religia trwa prawie 2000 lat. Pana kariera była bardzo różnorodna. Był pan sportowcem, był pan naukowcem, politykiem. Tak. Czy taka rozmaitość... Ja jestem był. Można mnie nazywać pan był. Ja już Ta rozmaitość byłem. była wynikiem świadomego wyboru, czy też była dziełem przypadku? No to była jednak osobista energia. Włożyłem na to dużą pracę, intensywną. To natura. Ja się patrzę na moją córkę. Moja córka była najmłodszym full profesor w Izraelu. Jest dyrektorem szkoły historyków na Uniwersytecie Hebrajskim. Profesor Yefat Weiss. Ta córka, której Lonek, Aaron, którego pan zna, mojego brata, jest wujkiem, tak? I cały czas pracuję. Już dosyć. Ja jej mówię, Yefat, trochę spocznij. Nie, to jest natura. Taka wow. Mojej mamy. Mój tato miał zawsze czas na koncert, spoczywał sobie łagodnie, a moja mama zawsze jakaś energia taka. Nie, to jest, powiedziałem już, to jest rodzinna patologia. Być zajętym. No już teraz nie. Na stare lata ja mam czas, nie mam dużo czasu, ale ja mogę mieć czas i mam go, bo pan wie jak to. Starość to już, na starość nie ma się taką energię. Jednak człowiek jest zmęczony po prostu. Większość chłopców chce być na przykład strażakiem czy policjantem. A kim chciał być mały Szewach? Mały Szewach, wtedy Szewek,
Szejwach, potem Szewach w Izraelu, chciał żyć. Tym byłem zajęty. Chciałem żyć. Chciałem, żeby moja rodzina żyła. To było wszystko. A potem już nie miałem dzieciństwa. Byłem mały, młody, dziecko stary, starą głową. Mając 9 lat już zacząłem handlować, żeby pomóc rodzicom. Tak? Z sacharyną, z mydłem, z wódką, z oficerami radzieckiej armii. I zawsze wiadomości, co się dzieje. Ciekawiliśmy, to razem z tatem, to był nasz zawód, tato i ja. Lonek, mój brat, już szedł do szkoły, ja dopiero tam na ukraińską szkołę, od razu 2. klasa, potem wyjechaliśmy do Polski, na Gliwice, Wałbrzych, też krótki czas i potem po pogromie w Kielcach uciekliśmy z Polski. Wtedy uciekło z Polski więcej niż 100 000 Żydów. Ze strachu. No już byłem cały czas zajęty w drodze. Potem zacząłem się uczyć intensywnie hebrajskiego języku. I cały czas sprawa absorpcji, tak? Zmiana tożsamości, cały czas. 2-3 miesiąc w Wiedniu, w Innsbrucku, ja wiem, w Lincu, potem w Mediolanie, potem koło Rzymu, potem nieoficjalnie, nielegalnie do Palestyny. No i cały czas się coś dzieje. To ja nie miałem dzieciństwa. Zabawki nie pamiętam. Nasze zabawki w piwnicy to była taka stara mapa. Ja siedziałem tam razem z moim kuzynem Szmilem, on żyje, jest teraz w Kanadzie właśnie. Spotykamy się. Niedawno byliśmy w Borysławiu w tej samej ciemności. Wsiedliśmy do tej piwnicy. To ja pamiętam taką typową zabawę. Była mapa. Myśmy mieli włosy jak Tarzan. Kości był widać, szkielecie tarzański. I ja wyjmowałem sobie, bawiliśmy się wszami. Ja zaczynam wojnę ze strony Leningradu, on z Berlina. Kto wcześniej wróci i wyzwoli Polskę? Nasze wsi. To była nasza zabawa. Tak? A jeszcze z tej gliny robiliśmy czołgi cały czas, armaty. To tam jeszcze gdzieś leży w tej piwnicy, trzeba jeszcze to znaleźć. To będzie ciekawostka. Temu 10 lat byliśmy w tej piwnicy, bo polska telewizja nagrała ze mną film, to tam znalazłem kubek złamany, talerz złamany, łyżka, obcasy, prawdopodobnie mojej mamusi albo cioci, sznur, ołówek. Jeszcze co znaleźliśmy tam w piwnicy. Ja nie mam dzieciństwa. To nie tylko ja, całe moje pokolenie. Młodzież dzisiejsza powinna być szczęśliwa, że ma swoje dzieciństwo, ma swoją szkołę, ma możliwości się spotkać z inną młodzieżą, ma możliwości prowadzić dialogi, rozpoznać się z innymi, zrobić coś dla społeczeństwa. Chociaż izraelska młodzież obowiązkowo służy w armii, ale to jest jednak wyzwanie. Czując się, że oni bronią swego państwa nowego i tak dalej. Jednak to czasami się kończy tragicznie, ale jednak to jest jakaś samoodpowiedzialność, to coś dodaje do życia. Ta młodzież powinna być szczęśliwa, bo ona ma czas na wyzwania, realizację ludzkich wyzwań. W wolnym życiu, w wolnej Polsce, w wolnym Izraelu, w wolnych Niemcach, na wolnym świecie. Ta młodzież w Korei nie ma takiej szansy, w Chinach jeszcze prawdopodobnie nie, w Iraku nie tak bardzo, w Syrii w ogóle nie, w Egipcie trochę, w Tunezji nie wiem, w Jemenie nie wiem. Tak? W Iranie tak sobie. Ale mówiąc o młodzieży niemieckiej, polskiej, izraelskiej, żydowskiej, to jest piękna szansa na piękne życie z wartościami.